Unijna manna z nieba. Tak przedstawiane są brukselskie dotacje dla polskich firm. Zobaczmy, czy naprawdę aż tyle na tym zyskujemy. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod ostrzałem. Co roku w Europie miliony euro są przeznaczane na aktywizację przedsiębiorczości. To oczywiście świetnie brzmi, bo dobrze kojarzy nam się słowo przedsiębiorczość i ładnie brzmi słowo aktywizacja. Ale zobaczmy, co widać, a czego nie widać w tym układzie. Rozruch firmy kosztuje. Pieniądze na początek działalności trzeba skąd wziąć. Może to być kredyt albo oszczędności. Unia Europejska oferuje jeszcze jedną możliwość. Są nią dotacje. Przyszły przedsiębiorca dostaje środki na działalność, z których bardzo często w ogóle nie musi się rozliczać. Brzmi świetnie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Te pieniądze skąd się wzięły? Oczywiście z podatków, często pobranych od innych przedsiębiorców. Nie ma nic złego w tym, że ktoś te pieniądze bierze. Skoro są, to trudno zakazać ludziom, aby je brali. Ale dla całości gospodarki taki proces jest niszczący. Urzędnicy przyznający te środki nie mają szklanych kul i nie wiedzą, który interes wypali, a który nie. Weryfikatorem powinien być tu wolny rynek i wybory konsumentów, a nie urzędników, którzy ryzykują nie swoim majątkiem. Rozumiem, że GAR to jest taka agencja, która pomaga ludziom spełniać ich marzenia. Ktoś ma jakieś marzenie, przychodzi, dostaje pieniądze i może zrealizować to swoje marzenie. Może zrealizować. Właśnie tak jak Pan powiedział, spełniać marzenia. No teraz by się przypomniało, przyszedł do nas kominiarz i mówi tak, znam się na swoim fachu, ale nie wiem, jak mam rozpocząć swoją działalność, bo chciałbym mieć i być na swoim. I w tej chwili mówi tak, że tak jak dla kominiarza, znaczy dla osób, które widzą kominiarza, to szczęśliwy jest guzik, tak dla niego szczęśliwe jest logo GAR-u. Nie ma nic złego w spełnianiu marzeń, ani w pracy przy unijnych funduszach. Jeśli jest taka praca, to nie można potępiać tych, którzy ją wykonują. Należy natomiast potępiać system, który najpierw jednym odbiera środki po to, aby przekazać je komuś innemu. Ekonomicznie jest to niewydajne i wątpliwe etycznie. Największym absurdem jest w ogóle sam pomysł, żeby niektórym przedsiębiorcom zabierać pieniądze po to, żeby wpłacać jakimś innym, skoro wiadomo, że ci, którzy prowadzą tą działalność na tyle zyskowną, że ona przynosi dochód podatkowy, który można ściągnąć, tak? To znaczy, że jest sensowna. Natomiast skoro ci inni, w cudzysłowie, przyszli przedsiębiorcy nie są w stanie czegoś takiego zorganizować, tylko chcą pochłonąć jakieś pieniądze, to wiadomo, że te pieniądze zmarnują, tak? Dlatego, bo to tak naprawdę rynek, potrzeby rynku, potrzeby ludzi decydują o tym, co trzeba robić, co trzeba produkować, jakie usługi trzeba przedstawić. Więc, tak jak mówię, największym absurdem jest sam pomysł, bo jeżeli pomysł jest idiotyczny, no to jego implementacja może być tylko kretyńska. I tak się dzieje, no mamy idiotyczny pomysł, jakby sam taki strukturę pojęciową mamy od góry, znaczy z góry błędną, tak? Jeżeli mamy z góry błędną strukturę pojęciową, no to ona może tylko się źle skończyć. Każda kwota wydana na polski biznes w dotacjach to jakaś kwota wydana na obsługę tej dotacji. Innymi słowy, w Polsce powstał biznes polegający na obsłudze dotacji dla biznesu. Czy to jest na pewno przedsiębiorczość? W tej chwili powstaje taki mechanizm, że ludzie się specjalizują w składaniu wniosków o dotacje, wymyślają niestworzone rzeczy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale mój kolega w moim wieku chwalił się, że dostał 20 milionów, bo będzie robił to, co Google zrobiło. No więc oczywiście to był pretekst, że on będzie robił coś innowacyjnego. Ale chwila, moment, jeżeli Google już to zrobiło, no to gdzie tu są jakiekolwiek innowacje? Krytyka pomysłu dotowania polskich firm przez Unię może brzmieć kontrowersyjnie nawet wtedy, kiedy taką opinię wygłasza przedsiębiorca. W mediach bardzo często prezentowany jest pogląd, jakoby środki unijne były poważnym wsparciem. Czy Unia Europejska nas naprawdę aż tak bardzo wspomaga? Unia Europejska nas nie za bardzo wspomaga, dlatego że co prawda do Polski są kierowane znaczne środki z Unii Europejskiej, ale musimy pamiętać o tym, że my, Polska, wpłacamy sporo do budżetu unijnego. To po pierwsze. Więc to nie jest netto tyle, ile dostajemy brutto, bo część oddajemy swoją własną składką. Po drugie, bardzo wiele środków, które wpływają do Polski z Unii Europejskiej, jest mielona w administracji publicznej. Czyli koszt użycia środków, które z Unii Europejskiej do Polski trafiają, jest wysoki, bo trzeba zatrudnić tych wszystkich urzędników, którzy zajmują się wykorzystaniem środków unijnych. W związku powyższym netto
to środki unijne w Polsce to naprawdę niewielki procent naszego produktu krajowego brutto. To mniej więcej tak, jakby przeciętnie zarabiająca rodzina dostała od wujka z zagranicy 150 zł miesięcznie. Żeby zobrazować, o jakich kwotach my mówimy. Oczywiście te 150 zł miesięcznie do czegoś się zawsze może przydać. Natomiast nie przywiązujmy do tych środków nadmiernej uwagi. Polacy naprawdę nie mają się czego wstydzić. Jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów w Europie. To polska mała przedsiębiorczość, niekiedy przaśna i brzydka, tandetna, wyciągnęła nas z zapaści gospodarczej początku lat 90., którą to zapaść odziedziczyliśmy po PRL-u. Pamiętajmy, że RFN władował w gospodarkę NRD po zjednoczeniu ponad 2 biliony euro. Najpierw to było w markach, ale w przeliczeniu na dzisiejsze to jest w euro. I co? I we wschodnich landach niemieckich bezrobocie jest wyższe niż w Polsce, tempo wzrostu gospodarczego jest niższe niż w Polsce, tragedia demograficzna jest większa niż w Polsce. Pieniądz jako taki sam nic nie daje. Bracia Wright nie dostali ani $1 dotacji na swój projekt samolotu. I mimo to wzbili się ponad innych.